Witamy wszystkich serdecznie! W kolejnym odcinku. Dokładnie i dzisiaj będziemy na równiku, dokładnie na równiku będziemy obalać mity, bo niektóre są mitami. Będziemy raz na północnej półkuli i raz na południowej. Dokładnie, zostańcie z nami, zobaczycie, będzie bardzo ciekawie. Zapraszamy. I idziemy! Dzisiaj pierwsze nasze miejsce to będzie Mitad del Mundo. Jak już wejdziemy do środka, to wam powiem coś na ten temat. Jak na razie znajdujemy się przed takimi kasami. Jadąc tutaj z Quito to jest prawie 30 km tam. 39. No, bardzo 39 daleko, kilometrów, dlatego najlepiej przyjechać tu z samego rana, ponieważ jeżeli jest słońce, no to jak staniecie dobrze na równiku, a będzie równonoc jesienna bądź wiosenna, no to nawet nie zobaczycie swojego cienia, takie czary. Chcemy to zobaczyć, więc dlatego przyjechaliśmy tu wcześniej z rana, a żeby nie tułać się autobusami i metrem, to przyjechaliśmy specjalnie Uberem. Uber w razie czego? No, $10 nas to kosztowało. Najtaniej jest autobusem, ale ze względu na oszczędność czasu i biorąc pod uwagę, że po południu najprawdopodobniej będzie padał deszcz, więc postanowiliśmy dlatego przyjechać samochodem. $5 od osoby. Od poniedziałku do piątku mamy godziny od 9 do 17 jest otwarte i w soboty i niedzielę mamy od 9 do 18, także Dokładnie. dłużej w weekendy. Tu mamy całe miejsce tak jakby parku, jakieś sklepiki i tak dalej, ale głównie chodzi właśnie o ten monument, do którego będziemy iść zaraz i wam wszystko pokażemy. Pamiętajcie, trzeba mieć paszport. Ale pamiętajcie, żeby zrobić sobie albo kopię i po prostu trzymać gdzieś tam w plecaku czy w portfelu, albo zdjęcie w telefonie, które też po prostu się przydaje. No nie noście oryginału ze sobą, bo różnie może być, mogą was okraść, możecie zgubić, więc albo kopia, albo zdjęcie. Tak, my na szczęście też mamy w razie czego nawet laminaty zrobione specjalnie w plecakach, ale rzeczywiście potrzebują tego często, więc nawet zdjęcie w telefonie miejcie sobie. Kupiliśmy właśnie bilecik, 2 bileciki, pokaż. Tak. Poczekaj. Bilecik, o, jest kod QR jakiś. Teraz go nie zeskanujcie, bo i tak już nie będzie działał pewnie. Nie ma co skanować. Idziemy do wejścia i zaraz Zastanawiam zobaczymy. się, skąd ona miała mój mail, skoro nie podawałam. Tak? I pisałaś? Tak. Może wyskoczył jej. Może jest w systemie. Dobra, za kasami wchodzicie sobie pyk dookoła. Justynka już oczywiście rozstawia sprzęta. Będziemy działać Dokładnie. foty. No i zobaczcie, już macie pierwsze co, to oczywiście napis Mitad del Mundo, czyli tak jakby Mitad, czyli to jest nazwane środek świata. Mitad to jest środek, del Mundo świat i Ekwador. Z ciekawostek, uwaga, pan ciekawostka już z samego początku. Dlaczego jest nazwa Ekwador Ekwadoru? Ponieważ Ekwador dokładnie, po hiszpańsku to równik. I to jest Quito, to też jest jedyna stolica, która jest najbliżej z równika. Więc my jesteśmy dokładnie jakieś 25 km od Quito. No ale generalnie jakby nie tylko przez Ekwador przebiega równik, bo przebiega przez 13 różnych krajów, w tym Brazylię, Kenię czy Gabon między innymi, ale tylko on nazwał się jako Ekwador i tutaj właśnie głównie celebruje się ten środek świata. Jesteśmy, Zapraszam do haciendy. tak, troszeczkę niższa. Możecie od razu wchodząc mieć grzebień. Tak, No, rozczysz zobaczcie. tę swoją bujną czuprynę. Dokładnie. I to są takie klasyczne domy jeszcze andyjskie kiedyś, jakie budowane, jak widzicie, z gliny, z drewna i po prostu tu w muzeum możecie sobie pooglądać, jak to kiedyś wyglądało. Tak wyglądały dokładnie takie domy. To jest oczywiście jakiś taki super na wypasie zrobiony, że tak powiem, nie? Jakby luksusowo, No, nie tak. jest źle. W takich domach się mieszkało. To już jest dom po przyjeździe Hiszpanów. Troszeczkę zmieniony ze względów takich, że Se taras bardziej dorobili. europejsko rzeczywiście, nie? Mówię, teraz sobie dorobili. Tak, taras i tam już jest kuchnia i tak dalej, bardzo dużo ludzi w środku, a tu jeszcze mamy trzeci rodzaj domu, który kiedyś był robiony, czyli też takie drewniane, bo oczywiście na nogach, żeby nie podmyło ich. No, możemy wejść do środka, chodź, zobaczymy. O, normalnie chata, powiem szczerze. Zobaczcie, kurczę, tylko wszystko jest zrobione z bambusa. Właśnie chciałam tu powiedzieć, Ej, powiem że Ci, no. że fajna taka chata przewiewna. No?
No, powiem Ci, że Teraz fajna. ludzie płacą grube pieniądze, żeby w takim czymś Tak, spać. tu Tak zobaczcie, macie naprawdę. normalnie łóżko. Wyobraź zrobione sobie też z tutaj bambusa. materac, No. jakaś tam moskietierka Ej, ładna, fajnie, chałupę z bambusa. zasłoneczka. Naprawdę Elegancko. spoko, to mi się podoba, no. Ale patrz na to, drewniane siodło. Co? A, drewniane siodło masz? No, O kurczę, to nie wiem, czy to Drewniane. nie lepiej na oklep jeździć, chyba tak. ale grubo. Dobra, jeszcze zobaczmy tutaj. Tutaj mamy kuchnię, chyba. No nie? Widzisz, 3 kamienie i do podpalenia. Tu mamy jadalnię. Ej, ale powiem Ci, że chata fajna. Fajna, no. Gdybym tylko jeszcze coś na podłogę, żeby te druty pochować, to by było naprawdę spoko. Zobaczcie, jaki pokój. Pyk, tylko że łączone są pokoje, więc mam mało prywatności. Ale spoko, tego to jeszcze nie widziałem z całej chaty z W bambusa. naszym hostelu też jest mało prywatności. No to akurat racja. O, dzięki, dziękuję, nie trzeba cześć, było. Cześć, tak, witamy Już Was serdecznie. idziemy. O, dobra, pa, O, nara. dziękuję. I z domków wychodzimy na strefę zakupoholicką. Tak? Tak, Możecie sobie kupić pamiąteczki oczywiście, co tam chcecie. Nawet możecie czekoladę, wino, jakieś czapeczki, koszulki. poncho, kurteczki, No. kapeluteczki. Dokładnie, czyli jak ja to powiem, pierdoloty. Oczywiście. Możesz kupić sobie koszulkę z równika, fajna. Równik 0000, Mitad del Mundo, Ekwador. Dobra, już wiemy, bo tu jest zrobione takie miasteczko, jak widać, po prostu całe. Główny monument jest w lewą stronę, to jest ten monument. Zaraz tam pójdziemy i Wam coś więcej opowiem, ale zrobili tutaj po prostu takie miasto, gdzie My można się miasteczko sobie poruszać. zwiedzimy później. Idziemy Tak, na jest razie. jakaś czekolada gorąca, jakieś planetarium widzę, więc tak w sumie mało ważne dla nas. Najważniejszy jest ten monument. Idziemy na monument. I jesteśmy na 2 półkulach jednocześnie. Zobaczcie, Justynka jest Północ, na południe. idź. południe. No, a ja na północy. Teraz wolę być na północy, bo na północy będzie bardziej ciepło akurat. Od naszej strony najlepiej na południe. W tym momencie jestem dokładnie na drugiej półkuli. Wreszcie dotarliśmy na drugą półkulę. Jesteśmy na 2 różnych. Tak, jak Wenus i Mars. Okej, Jak byt i odbyt. O nie, odwrotnie. To chciałem tak pokazać. mi pasuje. Dwa oddzielne byty, byt i odbyt. Dokładnie dotarliśmy, zobaczcie, jesteśmy pod pomnikiem i Mieliśmy krótką przerwę, bo wycieczka chciała sobie zrobić z nami zdjęcia. nawet ja miałem z 3 dziewczynkami, a Justynka miała chyba z 40 osobami, bo blondynka i po prostu uwielbiają. Mieliśmy sesję zdjęciową. Fajnie, mamy własnych fanów nawet w Ekwadorze. Dokładnie. Jesteśmy w tym momencie, jak widzicie, pod pomnikiem, bo w 1736 francuska wyprawa geodezyjna ustanowiła, że w tym miejscu dokładnie jest równik. Jak na tamte czasy idealnie ustawili się, dlatego ten monument w 1936 powstał taki mały na razie, z okazji 200-lecia właśnie przybycia tutaj tej francuskiej ekipy geodezyjnej, a tak naprawdę ten wielki monument powstał 1979-80. I teraz tak, monument ma wysokość, ten aktualny, 30 metrów wysokości i na nim widzimy globus o średnicy 4,5 metra. Powiem szczerze, że fajne miejsce, w ogóle tutaj taka atrakcja turystyczna, przedzielili półkulę na 2 części. Jestem teraz aktualnie na 2 półkulach. Dokładnie. Ale czy to prawda? Jest. Ej, no nie dadzą nam ponagrywać, cały czas ktoś nam przeszkadza i zaczepia i się pytają, czy my youtuberzy, no to pewnie, że tak. Początkujący, ale youtuberzy. No nie, no fajnie, Dobra, fajnie. 2 koła subskrypcji już jest? Jest, to już No. chyba subskrypcja. Nie, no teraz już mam nadzieję, że jest 2,5, jak ten odcinek leci, Ja nie? to myślę, że ze 10 000. Dokładnie. Wszystko w Nie. waszych ręcach. W waszych rękach, waszymi ręcami to wszystko. Waszymi ręcami tutaj subskrybujcie to, Tak. guzik naciskajcie. Tak, waszymi ręcami. Zachęcamy serdecznie do subskrypcji, a my idziemy dalej. Ciekawostek wam kilka powiedzieć. W ogóle, jeżeli chodzi, wracając do ekspedycji francuskiej, bo wtedy, w tym 1700 roku, jak oni ustawili tutaj wtedy, że powstał równik, to wtedy też odkryto, że Ziemia nie jest dokładną kulą, ponieważ Tak. na równiku jest troszeczkę szersza. Po prostu tak, Ziemia ma szerszą objętość na równiku. Na północy i na południu po prostu jest. delikatnie ściśnięta, bo jest silniejsza grawitacja i w tym momencie na równiku każdy z nas jest troszeczkę lżejszy
To jest fajne, to się A przyda. po drugie też jest o milimetr wyższy, także pozdrawiamy Maxa. Nasz serdeczny kolega. Przyjedź tutaj, to w końcu będziesz wyższy. Dokładnie tak. Idziemy się dowiedzieć kilka ciekawostek, może bo się da wejść do tej wieży. Jak wchodzimy, to od razu mamy tutaj sklep i ogólnie tutaj po schodach będziemy wchodzić zaraz na górę. Jest też winda, ale aktualnie dostępna jest tylko dla seniorów, więc spoko młodzi niech chodzą Macie na piechotę. jakąś szatnię, macie sklepik, ale my idziemy na górę. Idziemy, Można zapraszamy kupić sobie was. pamiąteczki. Zobaczymy. W sumie taka pokażemy wam. pamiątka z równika to... Tatuaż? Nie, jeszcze aż mnie tak Ekwador nie porwał, ale zobaczymy wszystko przed nami. Powiem wam coś jeszcze ciekawego. Czy właśnie ten monument jest dokładnie na równiku? Niestety nie. Dokładnie 240 metrów na południe znajduje się równik zerowy. Wtedy w XVII wieku nie mieli aż takich przyrządów, żeby zmierzyć go dokładnie i tak jak na tamte czasy zrobili to Całkiem nieźle. z dobrą precyzją. Na pierwszym piętrze macie jakieś obrazy. Ty, ale mam idę i normalnie jakbym w ten obraz wchodziła. No bo to jest taki w panoramie zrobiony, no. Ale taki mindfuck, no weź jak się przyjrzyj. Widzę, no. I Zobaczcie, nic wy nie też masz tak takiego? macie? 3D normalnie. Dobra. A może trochę? Nabijasz się ze mnie, ale ja miałam wrażenie, że jak ja się ruszam, to i on się rusza. Nie potrafisz się bawić. Dobra, mamy obrazy różne, idziemy wyżej. Na piętrach macie jeszcze tubylcze czasy po prostu pokazane. Możecie sobie poczytać coś ciekawego. Rdzennej ludności Amazonii. Dokładnie i my mamy nadzieję, że w najbliższych odcinkach też ją pokażemy. Mamy też Galapagos. Kurczę, to jest takie nasze małe marzenie tam odwiedzić Galapagos, no ale niestety raczej nie w tym momencie, nie na nasz Nie na budżet. naszą kieszeń, bo tak jak w ogóle próbowaliśmy się dowiedzieć, to średni koszt pobytu to jest około 2000 dziennie na dobę. Tak, a zobacz co jest za tobą. Rekin, moje marzenie. To Wieloryby. jest rekin wielorybi. Kiedyś będę z nim pływać. Dotarliśmy na samą górę. Tu w tą stronę będzie punkt 0, dokładnie równika. My oczywiście jak wyjdziemy stąd, to pójdziemy w tamtą stronę, bo już wam pokazuję, jak się wchodzi tutaj na ten monument, to całe miasteczko macie z frontu. Widzicie? Tu mamy główną drogę, tu mamy tą żółtą linię na środku i tak dalej. I to jest od strony czyli od strony wschodniej. Więc jak wejdziecie od strony wschodniej, no to wtedy od tego monumentu właśnie, którym jestem i dokładnie nade mną jest ten globus 4,5 metra średnicy, co ma, to na północ macie dokładnie równik i miejsce 0. Oczywiście my tam pójdziemy, a powiem wam też z ciekawostek, że te dwie góry to jest wulkan i to, co jest tam pomiędzy, to jest zapadlina właśnie tego wulkanu, czyli krater, w którym w środku jest miasto. I można tam pojechać i normalnie w tym kraterze jest miasto, które sobie żyje w nieaktywnym wulkanie. Grubo, co? No, grubo jak kanapowiec. Dobra, my zobaczyliśmy sobie z góry, jesteśmy na tym monumencie, ale uważam, że trzeba iść na prawdziwy równik, a nie stać na... Chociaż fajne to miejsce, fajnie sobie to zobaczyć, że kiedyś coś takiego zrobili, że oni cieszą się, że są na równiku i w ogóle, ale mi się wydaje, że musimy iść jednak atakować prawdziwy równik i stanąć na prawdziwej linii tego równika, Trzeba nie? zdobyć. A jak? Dokładnie ten pomnik, na którym stoimy i jesteśmy, jest najbłędniej oznaczonym miejscem turystycznym na świecie. Z ciekawostek takich No tak. oczywiście. No ale my idziemy na prawdziwy równik, czyli tam. Chyba że jeszcze zobaczymy, co tu jest w miasteczku i wam pokażemy. Tak, myślę, Nie? że warto się przejść, skoro daliśmy po 5 dolków, nie? Dokładnie, schodzimy na dół. Uwaga, jest też tak, że podobno na równiku na gwoździu można postawić jajko. No i Justynka będzie próbowała. Uwaga. No, czy jej się uda? Podobno to jest łatwiejsze niż wszędzie indziej na świecie. Dobra, teraz Kain próbuje, bo mi się nie udało. O, już stoi. Na pęknięciu, Powiedzieć czy wam nie? jedną ważną prawdę? Nie. To jest nieprawda, to jest czary-mary, mit po prostu. Tak naprawdę jajko możecie postawić na całej kuli ziemskiej. One są delikatnie, te gwoździe wyprofilowane i to jest taka sztuczka, żeby zachęcić turystów. Po bokach macie jeszcze takie budynki typu jakaś tam wirtualna rzeczywistość,
Tutaj mamy planetarium, tam mamy jakiś budynek Ekwador. Oczywiście za te $5 macie wejście wszędzie. Tylko wszystko ale... jest pozamykane. Dokładnie. Chcemy zobaczyć, czy planetarium jest otwarte. A, planetarium jest otwarte, to idziemy. Jest? To idziemy zobaczyć. Y vamos en camino al sol. Velocidad 15 kilómetros. El sol es una enorme estrella que nos da luz, calor y que mantiene unido el sistema. I Justynka wylądowała. Ale się fruwa. Planetarium to takie fajne, ale raczej dla dzieci, tym bardziej, że wszystko było... Po hiszpańsku mało zrozumieliśmy, Dokładnie. ale też takie prymitywne, bym powiedziała, że no widzieliśmy lepsze planetarium. I wychodzimy z tego muzeum. Jak to nazwać to wszystko tak naprawdę? Atrapa równika. Generalnie sobie Tak. teraz zdałam sprawę, że wiele osób tak naprawdę nie wie o tym i przychodzą tutaj z myślą i przekonaniem, że są na równiku, a tak naprawdę nie są. No Także tak. pamiętajcie, jak będziecie tutaj w Ekwadorze, no to warto tutaj pójść, zobaczyć sobie tam, wejść do W tego ogóle monumentu. tak naprawdę możecie spędzić tu cały dzień, bo tu jest dużo różnych atrakcji. A to jakieś planetarium, a to jakieś Tym sale bardziej z edukacyjne. dziećmi, bo tam dla dzieci dużo Tak. było takich atrakcji. Nawet możecie zjeść świnkę morską, ale kosztuje $28, więc ja sobie zjem gdzieś w świecie. Tak, sobie odpuściliśmy. Zobaczcie ostatnie spojrzenie na monument, który tam widzicie. Tam niby miał być równik, a my idziemy dokładnie teraz na północ, stanąć na prawdziwym równiku, nie? Dotarliśmy do Muzeum Inti Illimani, który znajduje się zaraz obok. Tu wam na mapie pokazuję, gdzie w tym momencie jest ten główny, ten Del Mundo. I obok, jak widzicie, jest to muzeum. Ono jest troszeczkę bliżej równika, ale podobno jeszcze mimo wszystko troszeczkę od równika. Ale przyjechaliśmy Kamil. tutaj... Tak, dziękuję. Bardziej chodzi tutaj też o to, że przyszliśmy, ponieważ tutaj można zobaczyć, jak woda wiruje z prawej strony, na prawej półkuli, w lewą, na lewej i tak dalej. Wszystko wam pokażemy. Zatrzymaliśmy się tylko na kawkę. Przy okazji dziękujemy serdecznie wszystkim za postawione kawki. Dokładnie, dzięki serdeczne, dziękujemy za wsparcie, że jesteście z nami. Ale akurat ta kawka niedobra, nie polecam, jeżeli Tak, chodzi ale o to. przyszliśmy tutaj dlatego, bo padał deszcz i chcieliśmy przeczekać. Zanim dostaliśmy kawę, to przestało padać i teraz zastanawiamy się, czy jak wypijemy, to znowu nie zacznie, bo te chmury cały czas tu krążą. No ale mamy nadzieję, że jednak się uda to zobaczyć bez deszczu. Uda się, damy radę. No ale kawki nie polecam. Jak chcecie americano, to zobaczcie. Americano to jest taka luja, widać, że to jest rozwodnione i takie, nie. Nie. Wypiliśmy kawkę i w kasie kupujecie $5 kosztuje od osoby, bilecik kupujecie w kasie i możemy wchodzić do muzeum. Idziemy. Hi, Hi. hello. Macie do wyboru dwie opcje, albo godzinną wycieczkę, taką pełną, o wszystkim będą wam mówić i jest po angielsku, albo półgodzinną, taką skróconą, jeżeli wam się nie śpieszy, no ale nie wiem dlaczego brać Jeśli się pół- spieszy. Znaczy, tak. Jeśli wam się nie spieszy, to weźcie sobie krótszą. Tak, dlatego stwierdziliśmy, nie no, jak już tu jesteśmy, no to trzeba brać godzinną, nie? Bierzemy godzinną, czekamy, za 10 minut ma się zacząć, a co tam? No nie? Zobaczymy, co tam nam powiedzą. Zaczynamy, mamy 4-osobową grupę, idziemy na taką godzinną wycieczkę, nie wszystko, ale większość wam opowiem, co będę mógł. And now, my friends, welcome to Inti Illimani Museum. Dobra, jesteśmy w takim domu, ich na początku to jest kuchnia. Pamiętajcie, oni mieli na przykład, po szybko wam mówię, 3 kamienie specjalnie pod ognisko. Chodzi o to, że było mama, tata i dzieci. Tutaj wędzili mięso, tutaj były warzywka i osad osadzał się na suficie. A tak naprawdę wiecie, dlaczego oni jedli świnki morskie? Z 2 względów. Po pierwsze, świnka morska to bardzo szybko się rozmnaża, więc bardzo dużo jedzenia jest. A po drugie, jeżeli świnkę morską wchodziło się do domu i zaczęły piszczeć, to okazywało się, że świnka morska wyczuwała chorobę człowieka. Wtedy szaman brał tą świnkę, ocierał o człowieka, otwierał i było widać, jaki organ jest chory. Tak, Więc a to też kuchnia jest była bardzo ciekawe. odseparowana od takiej części mieszkalnej ze względu na te osady od gotowania. Tak, ale osad za to dzięki niemu nie padał deszcz. Więc bardzo ciekawe pójść sobie tutaj taki tour. Ale fajnie, bo za $5 tutaj macie guida i może się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Tak. A tam za $5 to sami musieliśmy tam Tak, błądzić. a tutaj godzinę chodzimy z guidem i się dowiemy wszystkiego co i jak. Więc bardzo fajnie. Mimochodem wam coś przemycę, jakieś informacje, ale jakbyśmy chcieli nagrać wszystko, to trzeba dodatkowo za to zapłacić i wtedy możemy całość nagrać, tak? No ale to też nie o to chodzi. Przyjedziecie, to sobie tu przyjdźcie. Mieliśmy krótką informację na temat zwierząt. Oczywiście jaguar rządzi.
To jest masakryczna rybka, ja wam pokażę. To jest rybka, która potrafi wejść do genitaliów mężczyzny, zaczepić się i go jeść Ale od środka. generalnie to jest taki duży rozmiar. Ona normalnie jak jest mała, to jest wielkości paznokcia. Paznokcia, a tu mamy prawdziwą anakondę. Tylko Nie, taką... to jest Boa. boa. Nie, Tu boa. się przestraszyło. A to jest anakonda, jej Ja. skóra, oczywiście twarz jest dorysowana, ale to jest jej skóra, dochodzi do 8 metrów, naprawdę W Ekwadorze, ciekawe. w Brazylii nawet do 14. Dokładnie, ale idziemy teraz, z drugiej strony, taki szybki wam przekaz, ale uważam, że jak na razie wycieczka czad, co? Tak, fajna, ale w I ogóle jeszcze tarantula wracając do opowiada i tej wszystko. rybki, to pamiętajcie, że kąpiąc się w Amazonce nie wolno sikać, bo te ryby wyczuwają amoniak i wtedy wam zagrażają. A jeżeli nie wysikacie się w wodzie, to nic wam się nie stanie. Dokładnie. Teraz mieliśmy krótko o kulturze jeszcze przed Inkami, gdzie kiedyś potrafili, że tak powiem, łapać wojowników i jak to ująć w słowa, żeby nie było problemu. Robili sobie trofea z głowy człowieka, tak? I to chodziło bardziej o to, że robili takie malutkie. Pewnie kojarzyliście, jeżeli ktoś oglądał Tenego Halika, albo jeszcze nawet Cejrowskiego, oni pokazywali takie małe główki. Nie mogę wam powiedzieć dużo więcej, ale przyjedziecie tutaj, to się dowiedzieć dokładnie, jak to wygląda. Nawet byliśmy w stanie zobaczyć taką autentyczną małą główkę. jak Niestety ona nie możemy wygląda. wam tego pokazać. Tu wam pokażę, o jakich widzicie zdjęcie, ładny plakat i możecie sobie skojarzyć, o jakich głowach mówiliśmy. Dobra, idziemy dalej teraz do domu Waorani, chociaż my będziemy cwaniaki, bo my pojedziemy na żywca. Nie będziemy się bawić w jakieś tam sztuczne muzealne. Pojedziemy prawdziwych Waorani zobaczyć. Tak, nie? odwiedzić ich. A jak, oczywiście. No ale jesteśmy w muzeum, warto. Ready? 3, 2, 1, go. O, nie doleciało. That goes Yeah, out. thank you. I bring that. Dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego po całym Ekwadorze. Tutaj macie Amazonię, możecie się poruszać, ale nie po tej części, bo tutaj żyją rdzenni ludzie, gdzie naprawdę nie można tam pojechać, bo mają taki układ z rządem, że tam nie wchodzą w ogóle ludzi biali, a oni mogą wszystkich zabijać, ale też nie przychodzą na tę stronę i tam są dalej dzicy ludzie. I to jest normalnie crazy. A teraz idziemy gdzie? Na równik. Strzelałem z rurki, ale mi nie wyszło, bo mi usta się skrzywiły oczywiście. Niestety. Ale jeszcze w dżungli będziemy ćwiczyć, nie, Stynka? Of course. Podobno w tym miejscu dokładnie jest równik, ponieważ sprawdzaliśmy sobie dokładnie, tu jest 0,04 stopnia na południe, ale jak zmienił na wojskowy, to dokładnie tu jest równik. I tu mamy różne rzeczy, widzicie na równiku, będą zaraz doświadczenia. Fajnie jest zrobione, bo mamy dwa buciki, jeden S, drugi N. Możecie sobie stanąć dokładnie na równiku. My właśnie przed chwilką staliśmy na północy i na południu, ale niestety problem polega na tym, że deszcz pada i nie wiem, co teraz zrobić. Jak wam to mam nagrać? Here we are in Dobra, the center. teraz będziemy robić So with this test objective wody. lesson, you will see how the Ciekawe, lips jak to będzie want wyglądało. a spin. Ready? Let me put the lips in the middle. Teraz położymy When I put liście the na plug, środku. You will tell me if this Zobaczycie? makes a spin, okay? 3, Czy będzie się kręciło, czy nie. 1. Does the lips Zobaczcie. a spin, my friends? Kręcą się? Nie. No, it's not spinning. Po No prostu spinning. wylatują środkiem. Everything goes gather in the center and goes straight. Czyli na równiku, But now jak let's widzicie. do the same thing in the southern hemisphere. Let's A teraz move a little bit. pójdziemy kawałek dalej, tam na south, czyli południe. I na południu zobaczymy, czy kręci się woda. No, Let's say that trochę here mu we are in przecieka. Ushuaia, in the end of the world. Let's Dobra, do this again. Ready? 3, 2, 1. teraz Look at the zobaczcie. lips. I zobaczcie na liście. No, kręcą Widzicie? się. Kręci się, już jest Clockwise, spin. right? Exactly. Dokładnie tak. Now, let's go to the north. A teraz idziemy na północ. 3, 2, Uwaga. 1. A teraz jak to jest u nas. I zobaczcie u nas, w którą stronę. Widzicie, jak woda się kręci w drugą stronę.
chcę wam fajnie wytłumaczyć szybko. Mamy Ziemię, tu mamy równik, tak? Półkula północna i południowa. I teraz jeżeli spojrzymy na przykład na Kanadę, no to w którą stronę się kręci? W prawo, tak? A jeżeli spojrzymy tak samo tutaj na, powiedzmy, Argentynę, to w którą się skręci? W lewo. No i dokładnie o to chodzi, że przez to, że się Ziemia kręci i powstają jeszcze wiatry, to tu się kręcą w jedną stronę, a z drugiej strony w drugą stronę, jak się Ziemia kręci. Więc to też jest ciekawe. Dlatego w takiej zasadzie te wiry, które powstawały. No Justynka ma problem. Próbuję cały czas to jajko ustawić, widzę. I jest jednak ciężko. Mi się dzisiaj już raz udało. Da się to zrobić, tak szczerze wam powiem, wszędzie to zrobicie. Jak się skupicie, to zrobicie tak samo i u nas, jak weźmiecie sobie gwoźdź. A teraz podobno tutaj nie da się przejść równo po równiku. Justynka pierwsza próbuje iść po równiku. Uwaga, zamknięte oczy. Aha. Wiecie co? Mi się wydaje, że ta sztuczka polega na tym, że się Bo ma błędnik zamknięte... wariuje przez zamknięte oczy. Dokładnie, raczej to o to chodzi. Ale o, Dam radę. tak? No. Trochę zeszłaś z linii. Co? Trochę zeszłaś z linii. Ale... To jest tylko też dlatego mi się wydaje, że coś zamyka oczy, bo jeżeli Tak, byście szli- tak. Tutaj on tłumaczył to na takiej zasadzie, że jeżeli zamyka się oczy, to wam pokażę jeszcze naszego kolegę, jak zamyka się oczy i się chce iść, po prostu spróbujcie to nawet zrobić w domu. Też nie pójdziecie po linii z zamkniętymi oczami, bo to jest po prostu trudne. To jest taka sztuczka raczej. On to tłumaczył tak, że jeżeli jest woda w ciele i jak zamknięcie oczy, a się obraca właśnie tutaj ziemia, to po prostu błędnik wariuje. A Ja błędnik- zaraz zrobię to jeszcze raz, ale z otwartymi oczami. No to jest całkowicie inaczej. O, zobaczcie. Całkowicie w drugą stronę. O, widzisz, to z wiem. otwartymi oczami wszystko No idzie to wiadomo. prosto. No dobra, ale ja spróbuję iść z zamkniętymi. O! Już nie mogę stać. O! A! Shit. Ten nawet nie poszedł. Don't bend your knee. It's difficult. Okay. You also are going home. Oh, going home? So the right, yeah? Now? Shit. No. Dobra, jesteśmy po wycieczce. Ja uważam, że była super. Wycieczka fajna i generalnie te sztuczki też bardzo fajne, no ale ja jednak mam świadomość, że to takie naciągane jest. Trochę tak. Generalnie, no ciekawe, czy faktycznie tutaj jest ten punkt 0, no ale uznajmy, że tak. No ale dobra, proszę bardzo. Czy uznajemy, że to punkt 0? 0,05, tak jakby, no. Dobra, a przejdźmy kawałek, nie wiem, w tą stronę. A, bo to nie w tą. O, 0,04. Widzisz, czyli jeszcze nie do końca. Jak się stąd wyjdzie, jest takie miejsce i tam pójdziemy dzisiaj na pewno. Ale Sprawdzimy razem właśnie z kompasem, ale generalnie tutaj właśnie macie tyle, można sobie doświadczeń porobić. naprawdę. Także naprawdę bardzo fajna lekcja, tym bardziej dla dzieci. Jeśli macie dzieci, to tutaj naprawdę warto z nimi przyjechać i taka bardzo fajna, namacalna lekcja geografii. Ale mimo wszystko nie tylko, bo my też się dowiedzieliśmy ciekawych rzeczy. To na przykład stoi na równiku i teraz tak, jeżeli jest pora na przykład zimowa albo letnia, no to cień idzie z tej strony przez pół roku, potem przez drugie pół roku idzie tędy. I tak naprawdę tu mamy lato, tu mamy wiosnę, tutaj wiedzą wtedy, że sadzić warto. I jeżeli na przykład nie ma cienia, to znaczy, że jest równonoc wiosenna albo równonoc jesienna. Wtedy nie zobaczycie swojego cienia na równiku, więc jak będziecie stać, to możecie go nie zobaczyć. My dzisiaj widzieliśmy, troszeczkę słońca było i tak cień delikatnie padał, ale jeszcze tak małego cienia nigdy nie mieliśmy, tak naprawdę. Tak, dokładnie. Tutaj zegar słoneczny, ale nie ma słońca, więc nawet nie mamy jak wam tego pokazać. Mogę wam powiedzieć mniej więcej, jak pada słońce tutaj na to, to tu mamy godziny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No tak to generalnie wygląda. I jak słońce pada i pada cień z tego, to wiadomo, że pada w tą stronę, albo w tą, albo w tą, albo w tą. Dobra, Justynka walczy. Mi się dzisiaj udało, ciekawe czy się jej uda. Pamiętajcie, że możecie to samo zrobić w domu. Prawie! A, widzisz? Stało, ale spadło. Tak. Czasami słyszałem, że te gwoździe są lekko wytarte. Teraz sprawdzimy. Zobaczcie. One są lekko wytarte, szczególnie szeroko, grubo, płaskie. Więc rzeczywiście to jajko jest tak łatwiej na tym postawić. Da się to zrobić. Da się to zrobić i w domu. Nie martwcie się tym. Co? Udało się? Widzisz? Gdzie masz Nie certyfikat? dostanę certyfikatu teraz. Ja też postawiłem, też nie dostałem. I teraz sztuczka magiczka z chodzeniem po linii. To jest tak, że on właśnie kazał nam zamknąć oczy,
a to już błędnik wtedy wariuje i dlatego się nie da iść. Ale ja mogę iść z otwartymi oczami, normalnie, równo i nic się nie kręci, nic się nie dzieje. Idę równo. A zamknę oczy i od razu otworzę bo to tak i jest. prosto. To jest taka trochę lekka sztuczka. No. Jeszcze ostatnią sztuczkę, jaką nam pokazał, to też. było tak, że musieliśmy stanąć przy ścianie, wziąć tak ręce. I on podszedł i tak, wziął 2 palcami, musicie stawiać opór. Tak, i on naciskał i nam. mówi, o jak ciężko, Tak. silny jesteś. A potem poprosił cię na równik i na Tak. równiku chciał zrobić to samo, tylko że już nie naciskał cię tak, tylko złapał cię stąd palcami. I szybko. I zrobił tak, zobaczcie, jacy jesteście I słabi. powiedział, nie chodzi o to, ale powiedział, że po prostu siła jest inna. Bo jest i inna grawitacja. bo jest Pamiętajcie, inna że na grawitacja. równiku jest troszeczkę mniejsza grawitacja i człowiek jest lżejszy dokładnie o 0,5%. Czyli jak ważycie tam 80 kg, to 79,6 na przykład, nie? To nie jest tak, że kilogram mniej, bo on tu mówił, że kilogram mniej. No to jest 0,5%, jesteście lżejsi na równiku. Ale jak dla mnie, mi to pasi, mogę tu stać i zjem sobie ciasto. No nie, ale ogólnie doświadczenie fajne. Bardzo fajne, bardzo uważam, fajne, że warto no. tu przyjść do tego muzeum, bo fajnie sobie posłuchać tych wszystkich zagadek i tak dalej. Nie, Justynka stoi na równiku i pamiętajcie jedną rzecz, taka ciekawostka, dokładnie, bo wraca do Was pan ciekawostka, więc teraz będzie ciekawostka. Na równiku stojąc jesteście najszybsi na świecie, ponieważ Ziemia krąży akurat, jeżeli chodzi o wokół nierównika, wokół własnej, jak to powiedzieć? No Ziemia krąży najszybciej wokół. No właśnie, no. Czekaj. No, Największa prędkość obrotowa Ziemi jest właśnie na równiku, tylko nie tu wokół siebie, tylko tak. No pokazuje jak równik. Ziemia krąży. Szybko. A I w Polsce? generalnie chodzi o to, że pamiętajcie, stojąc na równiku macie prędkość razem z Ziemią 1670 na godzinę, czyli jesteście bardzo szybsi, nawet szybsi niż prędkość dźwięku. A za to w Polsce, jakbyście stali sobie w Polsce normalnie, to jest 1100 km. To zobaczcie, my jesteśmy w tym momencie szybsi o 570 km. Tak szybko się 1500, kręcimy. 100, 900. Tak, dokładnie. No jak wiecie, Ziemia jest generalnie delikatnie spłaszczona, więc na równiku jest szersza i jakby ją tak obwód wziąć, to jest o 45 km większy, 45-47, coś koło tego. Ale jakby ktoś, też z ciekawostek, chciał przejść cały równik dookoła piechotą, licząc średnio, że idzie 8 godzin dziennie, 5 km na godzinę, tak sobie średnio ostatnio liczyłem z czatem, to przejście całej Ziemi dookoła, oczywiście mówiąc, że idziecie też po wodzie, zajmie Wam 2 lata i 9 miesięcy. Dobrze. To idziemy. Miała być podróż dookoła świata, no to Dookoła dawaj. równika, tak. To ja już zaczynam. Ale powiem Wam jeszcze, Justynka poszła, tak. Ale powiem Wam jeszcze z ciekawostek, że jest kilka osób, które przebiegły Ziemię dookoła. Ogólnie równik ponad 40 000 kilometrów, więc dość dużo. Właśnie jest pokazywana sztuczka z wodą drugi raz i żeśmy wzięli pod uwagę, jak to jest robione i już rozkminiliśmy. Na początku oni wlewają tą wodę na sam środek i ona tutaj sobie stoi. I ona sobie odstoi. Jak ona się odstoi i oni otworzą tylko korek, to rzeczywiście ona leci w dół. Później jak biorą to na prawej stronę, to z lewej strony wlewa wodę, przez co powstaje lekki wir Tak. i wtedy otwiera korek. Ta woda zaczyna się kręcić po prostu w tą stronę. A jak robią to z drugiej strony, to z drugiej strony nalewają, żeby po prostu woda wirowała samoistnie w drugą stronę. I to już zauważyliśmy i poprosiłem też panią, czy mogę sam to zrobić. Powiedziała, że nie, to tylko gajdzi mogą robić. Więc już wiadomo, że to jest taka sztuczka Skam. czarodziejska. To Tak. jest skam, drodzy I Państwo. rozkminiliśmy to. Dobra. Ale mimo wszystko ciekawe doświadczenie, Tak. bo generalnie tak jest. Tylko że tu jest za mała odległość między jedną półkulą a drugą, żeby to po prostu się działo. Od równika, po prostu za mała odległość od równika. Przy wychodzeniu możecie sobie zobaczyć naszą wlepkę. No, tylko tutaj to tak w cieniu Dobra, nic tam nie też widać. przykleimy. O, idealnie. Tada! Tadam! Z kanapy w świat, byli na równiku. Więc jak przyjedziecie do tego muzeum, które naprawdę polecamy, to możecie sobie oznaczyć nas. Dobra. To jest takie muzeum, Intignan Museo de Sitio. A Justynka jeszcze przykleja na drzwiach, bo tam jest dużo więcej naklejek, więc tam jeszcze przyklejamy. No. A jak? Dobra, jest i tu. I idziemy w miacho. Przy wejściu do muzeum macie jeszcze sobie taki napis Intignan 0000000000000, ale to jeszcze nie tu, bo na GPS-ie oczywiście oni powiedzieli, że nie, to są błędy,
że tak naprawdę to nie jest, bo to jest błąd pomiarowy GPS-a i to nie jest, to jest tam unik 00. Nie Ale- wiem, ja już nie wiem komu wierzyć. W ogóle dajcie znać w komentarzach, jak uważacie, że gdzie jest prawda. Czy tu, czy tu, czy tu. W tym momencie, gdzie jesteśmy, już sprawdzamy, mamy 00, patrzcie, 0001. Nie, 000. O, już. Haha. No i właśnie idziemy po równiku, czyli to jest praktycznie przy drodze głównej, tak No naprawdę. to nic dziwnego, że oni tutaj tego nie zrobili, bo nie mieliby jak z tego względu, że jest droga. No to co, musieliby drogę rozwalić na poczet tak. muzeum. Czyli w tym momencie właśnie jesteśmy na równiku. Zdobyliśmy. Gdzie ty lecisz? Przybij piątkę. Ja tu piątkę, tu się cieszę, a ten mnie zostawił i se poszedł. Jak widzieliście, znaleźliśmy równik głównie przy drodze i byliśmy na równiku. Udało nam się dokładnie tam, gdzie pokazuje GPS przynajmniej. No i oczywiście złapaliśmy pierwszy autobus, jak Nie się wiemy, dało. gdzie jedziemy. Znaczy, wiemy, że w kierunku centrum historycznego, ale nie bardzo wiemy, gdzie wysiąść. Zobaczymy, patrzymy cały czas na mapę i się okaże. Na razie jedziemy boczną drogą, w ogóle nie jedziemy po głównej, którą musimy jechać. I dojechaliśmy do Miraflores. Dojeżdżacie do samego końca za 45 centów i stąd już mamy pół godzinki piechotą. Generalnie jeszcze jest stąd autobus, moglibyśmy jechać autobusem, Tak, ale się chętnie przejdziemy, więc idziemy. dokładnie. Może po drodze coś zjemy, Tak, właśnie. bo nic nie jedliśmy. Jakieś 11 minut przeszliśmy, 10, coś takiego. Jesteśmy z tyłu katedry, właśnie tu jest tynka, bo trochę zaczęło padać. Przez chwilę przestało, ale zobaczcie Ale jakie dzisiaj widoki. cały dzień pada, nie pada, Tak. pada, nie pada. Ale widoki fajne, tam w chmurach w ogóle miasto. Te wieżowce, Śmiesznie nie? to osiadło w ogóle, ta chmura, tam to na pewno pada. Aha. Dobra, szliśmy, o widzę, że się opaliłem na tym równiku dzisiaj. Wreszcie udało mi się znaleźć nawet kościół, który był otwarty i można było się normalnie pomodlić. Ale zobaczcie, po drodze znaleźliśmy taką małą jakąś restauracyjkę, nazywa się Tulpa Andina. Tu już widzicie, Tulpa Andina i jest Justyna. Halo, halo, idziemy do niej, ponieważ bardzo też chcieliśmy zjeść tradycyjną zupę ekwadorską. I ta zupa jest robiona, jest to zupa kremowa, locro de papa i to jest właśnie ta zupa, kosztuje tu $7, no ale zobaczymy. Trzeba zjeść coś miejscowego, nie? Spróbujemy zupkę, dzisiaj to jest nasze jedyne na razie danie, bo znowu jedliśmy tylko śniadanko, nie? No i uwaga, dostaliśmy zupki, zobaczcie w jakich garnuszkach fajnych. Justynka ma w ogóle w drugą stronę pokrywkę zrobioną, śmiesznie. Dostaliśmy dodatkowo do wsypania sobie trochę fasoli i kukurydzy z tego co widzę i jakiś sosik. No dobra, otwieraj. Ładnie wygląda. Jak widzicie jest awokado i zupa jest kremowa, ona jest Ej, pachnie z ziemniaka. ładnie, ziemniaczana. Jest, dokładnie, locro de papa. Locro to słowo pochodzenia quechua, gulasz. To tak jakby zupa na bazie ziemniaków. No dawaj, próbuj, jestem ciekaw. Ale to też nie byle jaki ziemniak. To jest taki ale rodzaj... to jest naprawdę gęsto, Tak, bo zobacz. to jest taki ziemniak, ma to jest samoistnie zagęszczająca się, on jest na wysokiej zawartości skrobi, ten ziemniak. I tu jest podobno ziemniak, mleko, cebula, czosnek, świeży ser biały, no i plasterki dojrzałego awokado na wierzchu. To jest w ogóle, Taka ziemniaczana, Trochę kremowa. też kolendry. Ziemniaczana kremowa zupa. tak? Podobno właśnie to jest typowe danie Ant wysokich, ponieważ tam jak się budzili rano, no to niestety było bardzo zimno i oni szczególnie na rano. Podobno też wierzą w to, że ta zupa pomaga na choroby i na smutek. Więc Nie wiem idealnie dlaczego. dla mnie, jestem trochę... Jesteś trochę chora, już nas się Przeziębiona. przyprawia, ale fajnie to wygląda. Bardzo gęsta, zobaczcie. Ale powiem Ci, że syte to będzie. Będzie Naprawdę syte, wiesz, tu masz ziemniaka, dobra. Spróbujemy samej. Dobra. Mało ostra, ani mało słona. Dlatego tak, mało, Ale- jestem aż w szoku, że jest mało słona, bo oni tutaj wszystko mają słone. Ale fajny ten kremik. Pewnie na Dobra. śniadanie. Ciekawe, gdzie ten biały ser. Widzisz Jest, go gdzieś? ja Jest. mam kawałki. A, ja też mam kawałki białego sera. O, zobaczcie, nawet tu trochę widać. Widzicie, mamy kukurydzę i mamy fasolę. Teraz sobie wymieszam razem z tym awokado, co tam jest. O, weźmiemy kawałek awokado teraz. Awokado z tym kremem, ja się nie dziwię, że dorzucają. Tak. Ja bym tu jeszcze ze 2 awokado Ale wiesz co, wrzucił. na- No jakieś 25 zł trzeba liczyć od osoby.
No ale garnuszek też niewiele jaki, powiem Tak, szczerze. no taka solidna porcja. No. Na pewno się tym najemy. Jemy i jesteśmy zachwyceni. Zobaczcie, ja mam pół jeszcze gara. Justynka też już tam chyba kończy, co? Nie no, jeszcze mam sporo, Ale ale po jest prostu petarda. mega. No. Petarda i jak się dobrze wymiesza jeszcze ten ser, tam są kawałki ziemniaka. Co najlepsze, tu nie ma grama mięsa. Myślałem, że to jest z jakimś tam skórą. Nie ma grama mięsa, to jest wegetariańska zupka, ale o. Nie pamiętam kiedy ostatni raz jadłam coś tak dobrego z lokalnej kuchni. Tutaj, no w Ekwadorze jesteśmy krótko, ale powiedzmy z Ameryki Południowej, naprawdę. Dotarliśmy do... Hostelu. Dokładnie. Teraz czas na gorącą herbatkę, bo trochę zmarzliśmy. Kupiliśmy leki znowu. Kupiliśmy leki, bo ja już po prostu nie oddychałam, masakra. Ja mówiłam, ja nie jestem stworzona do życia w takich temperaturach, z deszczem i z ponurą pogodą. Się nie fafli. Palmy, 30 plus stopni i turkusowa woda. To jest moje. Dobra, a teraz będzie dżungla i 90 stopni Obym tylko wyzdrowiała wilgotności. do tej dżungli. Dobra, jak na razie, jeżeli chodzi o zupę, polecamy w 100%. Bardzo Równik spróbować. odwiedzić warto też być na dwóch półkulach. W tym momencie już jesteśmy na południowej półkuli, więc już nie jesteśmy z wami na jednej półkuli. W każdym razie dziękujemy, że jesteście z nami, że jest coraz was więcej, także Tak. jest bardzo super. Cieszymy się, że ta społeczność rośnie. Zachęcamy do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i zostańcie z nami dalej, w następnych odcinkach. Jeszcze komentarz i łapka w górę, to miałeś powiedzieć. No to słyszeli już. Cześć. Pa!